O, dzień dobry. Nie widział pan przypadkiem mojej Kamili? Niestety nie. A coś się stało? No, nie wiem, znowu coś jej odbiło. Pokłóciły się panie? A dlaczego pan tak uważa? Pani sąsiadko, musiałam wczoraj okna zamknąć, żeby nie słyszeć tych pyskówek. Ale ja nie wiem, co się z nią dzieje. Wiecznie pretensje, kłótnie, ucieczki. Uciekła? To może trzeba scenę policji. Oni nic nie zrobią. Uważają, że jest dorosła i że jej wolno. Jeżeli pan coś zauważy, proszę dać znać, dobrze? Dziś w odcinku pracownicy Lombardu mają wątpliwości co do zastawu. To jest legalne? Legalne, panie. Aparaturę wolno mieć, a produkcja tylko na własny użytek. Jak na własny użytek? Panie, przecież to ma z 50 litrów. A to zależy, kto jakie ma potrzeby. No pan to mi wygląda na smakosza. Matka dowiaduje się o porwaniu swojej córki. Halo? Mamy twoją córkę. Halo, kto mówi? Szykuj kasę z Zirą. Halo? Mamo, ratuj! Halo? Kamila, halo, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Kamila, halo! Benia jest zazdrosna o tajemniczą partnerkę Betona. Myślisz, że nic nie wiem? Widziałam cię z tą kelnerką. Ładna, zgrabna, seksowna. Co nie tak, jak myślisz? Myślę, że próbujesz zrobić ze mnie idiotkę. Przyniosłem radyjko tutaj. Znaczy, szkoda, bo dobrze działa. No ale czasem trzeba, prawda? Czasami trzeba. Uwaga słuchacze! Przerywamy audycję, by nadać ważny komunikat. Osoby znające miejsce pobytu 20-letniej Kamili Sierakowskiej proszone są o... Czemu wyłączyłeś? No, mówili o jakiejś dziewczynie. Wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Zresztą trochę jestem teraz zajęty. Radyjko jest w dobrym stanie, tylko że to jest bardzo popularny model, więc za dużo to pan za nie nie dostanie. Może to jakaś romantyczna historia. Dziewczyna uciekła z domu, bo zakochała się w muzyku rockowym i pojechała z nim w trasę. Tak, tournée takie. Ja panu mogę za to radyjko dać 20 zł. Chciałem 4 dychy. Dobra, niech będzie to 20 złotych. No dobra, to poproszę dowód. Proszę bardzo. Dzień dobry. Aspirant Nawrocki. Pani zgłaszała zaginięcie córki? Tak, dobrze, że pana widzę, proszę. Już myślałam, że wy tylko mandaty umiecie wydawać. Dyżurny przekazał zgłoszenie. Przyjęliśmy je. Ale mam obawy, że pani córka po raz kolejny robi pani na złość. Proszę pana, mnie nie interesują pana obawy, rozumie pan? Ja po prostu chcę, żeby moje dziecko się znalazło, proszę. To dziecko ma 20 lat. I z tego, co wiem, nie najlepszą opinię. Wie pan, jak pan może? Przyjmiecie państwo coś takiego? A pan co? Okradł laboratorium chemiczne? No to z mojej piwnicy jest. Pewnie ciemnej i bez okien. No przecież to bimbrownica jest. To jest legalne? Legalne, panie. Aparaturę wolno mieć, a produkcja tylko na własny użytek. Jak na własny użytek? Panie, przecież to ma z 50 litrów. A to zależy, kto jakie ma potrzeby. No pan to mi wygląda na smakosza. Siebie? No to dlaczego chce pan się tego pozbyć? A przechodzę na lżejsze alkohole. Kupiłem gąsiory, wino robię. Może jakaś bańka u państwa się znajdzie. A oprócz mnie nie ma żadnej. Nie lubię konkurencji.
A skąd pan bierze winogrona? A na działce posadziłem kilka rzędów konkordy. Dobrze owocują. Co, nie marzną? Nie, odporne są. Zresztą zim u nas nie ma. Owoce słodziutkie, pyszne. No, muszę przyznać, że narobił mi pan smaka. Ale daj pan dobrą cenę za aparaturę i jeszcze dzisiaj przyniosę wieczorem flaszeczkę. Loluś, a z kim będziesz ten trunek pił? No bo wiesz, do wina to pasuje. Kobieta, śpiew. Może sobie jakąś płytę puszczę. I widzi pan, z kim ja muszę pracować? Niech się pani nie martwi. Dla pani też flaszkę młodego przyniosę. Zresztą taka dziewczyna jak zaśpiewa, to i płyt nie trzeba. Destylator bimbrowniczy należał do jednych z dziwniejszych przedmiotów w naszym lombardzie. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy szukają takich wynalazków. Ma pani jakieś zdjęcie? Miała czarne, to znaczy nie, miała niebieskie tenisówki, ale ja już to wszystko mówiłam na komisariacie. Pani córce zdarzało się to już wcześniej, prawda? Tak, ale jakie to ma znaczenie? Sąsiedzi składali skargi. Zawsze im coś przeszkadza, zawistnicy jedni. Zgłaszali skargi, burdy, naruszanie ciszy nocnej. Ale proszę pana, to jest młoda dziewczyna, ona się musi wyszumieć. Jak nie teraz, to kiedy? O co poszło tym razem? O nic, po prostu zniknęła. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Proszę pana, ja chcę, żeby moje dziecko wróciło do domu, a o przyczynie porozmawiamy później, dobrze? Zresztą myślę, że to ten jej chłopak Beniek. Jaki Beniek? No taki, wie pan, niebieski ptak, ani to do pracy, ani to do nauki. Wie pani o nim coś więcej? Tak, wiem, że ma na nazwisko Linijkiewicz, ale nie wiem, gdzie mieszka. Sprawdzimy to. Na razie to wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, tropicieli zła. No, ale ja sam jestem. Służbowo czy prywatnie? W zasadzie służbowo. A tam, służba, nie drużba. Może kawki? Prowadzimy rozpoznanie. Sprawdzam, czy ktoś nie przynosił do was jakichś podejrzanych części samochodowych, akcesoriów. No ale dlaczego do nas? Nie no, sprawdzamy wszystkie lombardy, bazary, giełdy, złomowiska i takie tam. Ostatnio nasiliły się kradzieże, więc nas cisną. Ale wy macie fajną pracę. Co dzień coś nowego. U nas to chyba na nudę nie narzekasz. U nas to co innego. Ale w policji na pewno ciekawiej. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A ja to bym się nadawała? Co pan Beton powie? Trzeba przejść testy, no i sprawdzają człowieka pod każdym względem. W sprawie z uciekinierką sobie poradziłam. To i z egzaminami dałabym sobie radę. No, ale to nie chodzi o same egzaminy. W policji trzeba przestrzegać przepisów, regulaminów. A ty to taka niepokorna jesteś. Mnie coś tak nosi i tarmosi. Ale goś mi trochę poduczył. To kto wie? No to jak cię tak nosi i tarmosi, to może zajmij się klientem, a my pójdziemy sprawdzić, czy nie ma jakichś nowych części samochodowych. Beniu od razu się oczy zaświeciły na widok Betona. On też chyba nie przyszedł niczego sprawdzać, tak mi się wydawało. Nie miałem nic przeciwko temu flirtowi, no ale trzeba pracować. Dzień dobry. Tak, ja chciałam zapytać, czy przypadkiem Kamila nie dzwoniła do pani córki? Dobrze. Jakby pani coś wiedziała, proszę dać znać, dobrze? Dzień dobry. Pani pozwoli, że się przedstawię. Nie, proszę pana, dziękuję. Naprawdę, ja nic nie chcę kupić, a wszystko mam. Nie, Dziękuję nie, panu chwileczkę, bardzo. bo ja nie jestem akwizytorem. Reprezentuję renomowaną firmę detektywistyczną. Pani pozwoli. Detektyw? Tak, wpadło mi w ręce ogłoszenie dotyczące pani córki i myślę, że mógłbym pani pomóc. Ale zaraz, ja pana nie znam. Ma pani całkowitą rację, zachowując środki ostrożności. Proszę bardzo, tu jest moja licencja. Wie pan, no, w zasadzie powinnam się cieszyć, że pana spotkałam, ale Wie pani, nic nie zaszkodzi, żeby porozmawiać, prawda? policja mnie zbywa. Zostałam sama z tym problemem i nie wiem, jak sobie z tym poradzić.
No cóż, zwykle tak jest. Ale proszę się nie martwić. Mam nosa do takich spraw i na pewno będę w stanie pomóc. Ja nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Jak pan widzi, ona ma prawie wszystko, a ciągle dokłada mi zgryzot. Z młodymi zwykle tak jest. Powiem nawet, że oni im więcej mają, tym więcej im brakuje do szczęścia. O, przepraszam. Halo? Mamy twoją córkę. Halo, kto mówi? Szykuj kasę z Girą. Halo? Mamo, ratunku! Halo? Kamila, halo, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Kamila, halo! 500 000 i żadnych glin, bo i łeb urwiemy. W porządku? Porwali mi córkę. Dzień dobry. Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Proszę. Proszę. Ale co pan, ja żartowałem. Ale proszę nie odmawiać. No to może ja za to zapłacę. A mowy nie ma. Nie róbmy panu przykrości. Proszę skosztować. Jak zasmakuje, pomyślimy co i jak. Do widzenia. Jakby był jakiś baniaczek w dobrej cenie, dajcie znać. Do widzenia. Do widzenia. No, ciekawe, co to za berbelucha. Może od niej oślepniemy? No co ty, ślepnie to się od metylu. U nas na wsi 2 się tak załatwiło. Tyle, że nie oślepli, a od razu poszli do piachu. Fajnie, no. To teraz to już mi w ogóle odeszła ochota na to wino. Powiedz lepiej, że nie masz go z kim wypić. No, tak średnio. A ty? Może tego policjanta zaprosisz? Betona. No? Może? Może. Lolek podsunął mi bardzo dobry pomysł. Pogawędka przy lampce swojskiego wina to świetny sposób na bliższe poznanie. Dobrze się pani czuje? Może wody? Dam pani wody. Proszę, Dziękuję. pani weźmie. Ale wie pan, ja nie wiem, kto to mógł zrobić. Wie pani, ktoś, kto wie, że może pani zapłacić. Zażądali 500 000. Pan rozumie, zażądali 500 000. Co jeszcze mówili? Nic, prosili, żebym nie dzwoniła na policję, bo ją zabiją. No to akurat dobrze, to znaczy, że jesteśmy górą. Górą? Jaką górą? Co pan mówi? Nie, bo nie zrozumiała pani. Chodzi o to, że oni nie wiedzą, że ja tu jestem. Więc ja tak pokieruję tą sprawą, że szybko odzyska pani córkę. Mówił pan, że jest specjalistą, on zaginie, a to jest porwanie. Tak, ale jedno z drugim się łączy. Zresztą nie ma pani teraz wyjścia. Sama pani tego nie poprowadzi, a ja mam wiedzę i doświadczenie. Boże, co ja mam zrobić? Najpierw zaczniemy od tego, ile ma pani pieniędzy. Trochę mam, ale wie pan, wszystko w inwestycjach. A ile ma pani w banku? Jakieś może 200 000? 200. A biżuteria, elektronika, złoto? No, trochę tego jest. No to trzeba to wszystko spieniężyć. A może zadzwonimy na policję? Nie, to jest wykluczone, bo bandyci mogą obserwować dom i jak zobaczą, że coś jest nie tak, no to załatwią pani córkę. Boże święty. Na spokojnie. Na spokojnie. Ja pani przysięgam, że pani córka wróci cała i zdrowa. Przyrzekam to pani. Zdesperowana matka zabrała z domu cenne przedmioty i zjawiła się z nimi w lombardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógłby mi pan pomóc? Oczywiście. Ładne rzeczy. Ile za to dostanę? No, wie pani co, nie wiem, no musimy dokonać dokładnej wyceny. Benia, weź laptopa, będziemy sprawdzać. Proszę szybko. Mam nadzieję, że się na tym znacie.
Oczywiście. Mógłby się pan pośpieszyć? Tak. Benia, sprawdź mi nazwisko. To Milton Green. Tak, to oryginał. Niemożliwe. Jest podpisany, reprodukcję bym nie przyniosła. To Marilyn Monroe? Tak. To może być warte z 30 000. Dobrze, lećmy z tym dalej. Kobieta była bardzo zdenerwowana, ale nie chciała powiedzieć, dlaczego hurtowo pozbywa się kosztowności unikatowych przedmiotów. No, myślę, że za wszystko, tak na oko, mogę pani dać 54 000. No pan chyba zwariował. Dlaczego tak mało? Wie pani co, ja wiem, że te rzeczy są warte znacznie więcej, ale ja tu dokonuję wyceny lombardowej, nie rynkowej. Boże, żyrujecie na cudzej krzywdzie. Proszę pani, ja staram się być z panią szczery, proszę mi nie zarzucać nieuczciwości. Dobrze, zaokrąglicie do 60 000 i kończymy. 54 500. No, maksymalnie 55, ale i tak będę musiał zadzwonić do szefa. Pan sobie chyba żartuje. Nie dość, że dostanę tak mało pieniędzy, to jeszcze mam na nie czekać? Bardzo mi przykro, ale przy takich transakcjach decyzję podejmuje szef Lombardu. Dobrze, proszę do niego zadzwonić. Oczywiście. I niech przywiezie ze sobą gotówkę. Tak jest. Ale szybciutko, proszę. Dobrze. Po dokonaniu transakcji w Lombardzie Bożena wróciła do domu z pieniędzmi. Pomagający jej detektyw nie odstępował jej na krok. Wie pani, trzeba było się targować. Lombardy zawsze zaniżają wycenę. Trzeba było nie siedzieć w samochodzie, tylko mi pomóc. Ale ja nie mogę się ujawniać ze względów taktycznych. A ja nie umiem się targować. Ale zaraz, no, ma pani firmę i nie umie się targować? No mam, ale firma jest po moim mężu i się na tym kompletnie nie znam. A poza tym od sprzedaży mam personel. Dobra. Ile mamy pieniędzy? Z Lombardu jakieś 55 000, a na koncie 220. Dobrze, to trzeba podjąć gotówkę. No ale jak tak od razu? Trzeba złożyć zlecenie i pieniądze będą na jutro. Niedobrze, no to się może źle skończyć. No to co ja mam zrobić? Przecież się staram. A jak będą chcieli pieniądze już dzisiaj? No to przecież ich nie rozmnożę. Halo? Masz kasę? Tak, to znaczy nie całość, ale będę mieć jutro. Kombinuję stereokrowo. Będzie kara. Nie, zrobię to, co chcecie. Mam ci zajebać dziewuchę? Nie! Po pracy Bernadetta zrobiła zakupy dla całej rodziny i poszła na przystanek, by wrócić do domu na wsi. Żądania porywaczy znacznie przekraczały możliwości finansowe Bożeny. Kobieta robiła co mogła, żeby uzbierać żądaną kwotę pieniędzy. Może być mało. Katastrofalnie mało, niewiele ponad połowa tego, co oni chcieli. To nie wiem, może niech pan do nich zadzwoni, może wezmą tyle, ile mamy. Będziemy negocjować. A co, jak się nie zgodzą? Spokojnie. Porywacze nigdy nie dostają tyle, ile chcą, a jak już poczują zapach pieniędzy, to miękną. A jak ją zabiją? Niech pani tak nie myśli, nic Kamili nie zrobią. To ten numer. Proszę negocjować czas na zdobycie reszty pieniędzy. Halo? Co halo, kasę masz? Tak, mam 270 000. Ma być 500 000. No tak, ale nie mogę ich zdobyć. No, mam w nieruchomościach i w firmie po mężu, ale spieniężenie tego wymaga dużo czasu. No, co ja mam zrobić? Chyba ci nie zależy na córce. Halo? Ja zrobię wszystko, co będziecie chcieli. Halo? Wyślę ci instrukcję SMS-em i pamiętaj, żadnych lin. Co powiedzieli? Nie wiem, chyba się udało. Mam czekać na SMS. Świetnie pani zagrała. Proszę pana, ja nie zagrałam. Ja po prostu chcę odzyskać córkę.
Przyjdź na most nad Odrą. Przynieś kasę w mocnej płóciennej torbie. Szybko. No to do roboty, niech pani da jakąś siatkę. Coś się stało? Nie, dlaczego? No Benia, przecież widzę, że tak zeszło z ciebie powietrze. Od kiedy ty jesteś taki zainteresowany? Pracujemy razem, no to nie lubię, jak coś nie gra. Ja też nie lubię. Mogę ci jakoś pomóc? Nie. Ale dzięki. Ty piłaś wino od tego klienta? Ja piłem całkiem niezłe. To może chcesz i moje? Bo ja raczej nie będę miała okazji. No ale co, przecież miałaś z tym policjantem się umówić. Nic takiego nie mówiłam. Musiało się coś wydarzyć, bo nastrój Beni zupełnie do niej nie pasował. Chciałem jej jakoś pomóc, no ale nie powiedziała, w czym rzecz, więc co mogłem zrobić? Bożena, dręczona strachem o córkę, udała się na miejsce wskazane przez porywaczy w SMS-ie. Wykonywała polecenia otrzymywane przez telefon. Ale tutaj nikogo nie ma. Rzuć torbę na dół, ale dyskretnie, tak żeby nikt nie widział. Już. Grzeczna dziewczynka. A teraz pieprzaj. Ale szybko. Halo! Dzień dobry. Proszę jeszcze zobaczyć te. Dzień dobry. No to Benia, może zajmij się kolegą, a ja tutaj dokończę z klientem, co? Jakiś zestaw? Czy znowu przyszedłeś szukać kradzionych fantów? Koleżance się tak tylko powiedziało, my tu nie mamy kradzionych rzeczy. Pan się nie boi, to solidna firma. Tak, ja się jednak jeszcze zastanowię. Ale pan nie ucieka, no. Jakby coś kombinowali, już dawno bym ich przyskrzynił, a dalej tu są. No to po co pan tu przyszedł? Pomagają policji, to uczciwi ludzie. Tak, policji. Tacy uczciwi jak i ty? Humory humorami, ale fochy Beni źle wpływały na interesy Lombardu. Nie wiedziałem, o co jej chodziło, więc nie mogłem zareagować, żeby jej pomóc. A co jeśli oni nie znaleźli torby? Ja nawet nie wiem, gdzie ją rzuciłam. Ale niech się pani nie martwi. Oni mają wszystko przemyślane. No, skąd pan to wie? No bo taka jest taktyka porywaczy. Oni wybierają miejsce przetrzymywania ofiar, kontaktów, podjęcia okupu na wiele tygodni przed samą akcją. No ale co z Kamilą? Dlaczego oni się jeszcze nie odezwali? Trzeba czekać. Nie, no ja już nie mam sił czekać. Czekałem tu na ciebie. Chciałem z tobą pogadać bez świadków. O czym chcesz gadać? No właśnie nie wiem. Jesteś jakaś inna, nie wiem, coś cię ugryzło? A skąd ty możesz wiedzieć, jaka ja jestem? Po co tu w ogóle przyszedłeś? Planuję mały piknik. Mam wolny weekend i wybieram się na ryby. Może miałabyś ochotę? A co? Blondyna nie może? O czym ty mówisz? Myślisz, że nic nie wiem? Widziałam cię z tą kelnerką. Ładna, zgrabna, seksowna. To nie tak, jak myślisz. Myślę, że próbujesz zrobić ze mnie idiotkę. Po prostu nie mogę ci powiedzieć. No świetne wytłumaczenie. No ale innego nie ma, no mówię jak jest, no. Nic mnie z tą dziewczyną nie łączy. Wiesz co? Jak na gliniarza, to słabo kombinujesz. Cześć. Co jest? Gdzie ty jesteś? No musiałem coś załatwić. Co tam? Podłączyli nas pod sprawę jakiegoś zaginięcia dziewczyny. Przyjeżdżaj do firmy. Dobra, na razie.
Wszyscy faceci to krętacze. Chcieliby, żeby bardziej ufać ich słowom niż własnym oczom. Córeczko, jesteś, moja kochana, moja kochana. Nic ci nie zrobili? To jest właśnie pan detektyw. Kto? Pan detektyw to właśnie on pomógł mi ciebie ocalić. Powiedz, jak to się stało. Nie wiem. Szłam i nagle mnie złapali. Założyli na głowę jakiś worek, wpakowali do samochodu. No i tyle. Nie, to my musimy iść teraz na policję. Nie, oni mogą chcieć się zemścić. No to co, ja tak mam stać i nic nie robić? Może pani po prostu cieszyć się z powrotu córki. W końcu to jest najważniejsze, prawda? Tak, tylko że ja straciłam cały majątek. Jesus. A ty ciągle o pieniądzach. Córeczko, ale to ja zrobiłam dla ciebie. Niech ją pani zostawi w spokoju. Ona jest jeszcze w szoku. A pani co taka dzisiaj, nie w sosie? Tutaj kiedyś taka fajna, szczupła dziewczyna była. Miód. Może się pan odczepić od moich kilogramów? Ale ja słowa nie powiedziałem na temat pani kilogramów. Że jak dziewczyna nie jest szczupła, to od razu do niczego, tak? Aha, dobrze. Co tu podpisać? Tak. Dobra. To dla mnie, tak? Tak. Dobra. Ale się panu koleżanka trafiła. Do widzenia. Do widzenia. Ty, a ciebie co ugryzło? Mam zły dzień. Poza tym jestem głodna. No to jak jesteś głodna, no to skoczy po jakieś jedzenie, nie wiem, arabskie, włoskie, co tam chcesz? Nie, ja pójdę. Na końcu ulicy jest nowa knajpka. Chcę ją wypróbować. Wyjście po żarcie było pretekstem, żeby wyrwać się na chwilę z Lombardu. Musiałam mieć czas, żeby coś wyjaśnić. No, to moja misja skończona. Kolejny sukces na moim koncie. Bardzo panią dziękuję. No to chyba pora się rozliczyć. Dobrze, ile się należy? Standardowo bierzemy 10% od wartości okupu. Zaraz, ale to będzie prawie 27 000. Zgadza się. Koszty własne pani podaruje. Zaraz, ale jakie koszty własne? Przecież pan nic nie zapłacił. Mamo, jak możesz? No, ten pan nie zrobił praktycznie nic. Na pewno nie za 27 000. Teraz łatwo tak pani mówić. Ty się nic nie zmieniłaś. Nawet za moje uwolnienie skąpisz kasy. Nic dla ciebie nie znaczy. Córeczko, ale ja wydałam wszystkie pieniądze na twój okup, rozumiesz? Ogołociłam całe konto, my nie mamy już nic. Dobrze, pani wybaczą, ale to są wasze sprawy. Nawet gdybym miała te pieniądze, to na pewno bym panu nie zapłaciła 27 000. Ależ ty jesteś skąpa. Trzeba było w ogóle nie płacić porywaczom. Mogli mnie wykończyć. Zaoszczędziłabyś parę złotych. Córeczko, ale ja to zrobiłam dla ciebie, rozumiesz? Dobrze, zastawię samochód w Lombardzie. Gdzie są te cholerne kluczyki? Wybaczę, ale przecież nikt nie pracuje za darmo, prawda? Czym mogę służyć? Poproszę ciastko do tej kawy. Tylko nie pamiętam nazwy, kolega mi jakieś polecał. A mówił coś więcej? Jaki smak? No mówił, że niebo w gębie. On tutaj jest stałym klientem, to może pani skojarzy. Postawny, łysy facet. Wszyscy mówią na niego beton. A, słodziaczek. Lubi kremówki. Słodziaczek? To jesteście w takiej zażyłości? Możliwe. A co? To co? Ciastko do tej kawki? Dziękuję, zmieniłam zdanie. Przepraszam. Spotkanie z tą blondynką pokazało mi, kim tak naprawdę jest ten cały beton. Po prostu beton! A ja głupia myślałam, że... A, nieważne. O. No, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Chińskie? Tak. Tamta knajpa, o której mówiłam, nie ma opcji na wynos. To kupiłam tam, gdzie zawsze. A ty nie jesz? Nie, nie jestem głodna. Chciałam zastawić samochód, przyjmiecie? Tak, przyjmujemy samochody, tylko muszę go zobaczyć. To może ty zjedz, a ja pójdę z panią. Nie, ja tu załatwię, jedzenie poczeka. Zresztą ty się chyba nie znasz na samochodach. A ty się niby znasz.
Owszem. Wezmę tylko miernik lakieru. Jest bezwypadkowy, jeżdżę nim od nowości. Okej. Zresztą, dlaczego chce się pani go pozbyć? Nie chcę się go pozbyć, tylko zostawić. Zresztą mam pilne wydatki. Wydaje mi się, że to nie jest pańska sprawa. Okej. Ta nieuprzejma klientka była coraz bardziej intrygująca. Pozbywała się bardzo cennych rzeczy. Zastanawiałem się, co ją skłoniło do tak nerwowych ruchów. Czy to wszystko potrzebne? Śpieszy mi się. No, samochód rzeczywiście jest w dobrym stanie. No przecież panu mówiłam. Ile pan da? Myślę, że mogę zaryzykować i dam pani 20 000. Tego się mogłam spodziewać. Zawsze dajecie ćwierć ceny. Ja za niego dałam ponad 100 000. Tak, tylko wtedy był nowy z salonu, teraz jest używany. Ale wie pan, że on jest wart o wiele więcej. Tylko, że to jest tylko zastaw, tak? Od niższej ceny dostanie pani niższą prowizję. O to niech się pan nie martwi, dobrze? Okej, przepraszam. Chciałem tylko pomóc. Dobrze, niech pan mi da te 20 000. Robię to dla córki. Dobrze, chodźmy do biura. Bożena po dokonaniu transakcji w Lombardzie wróciła taksówką do domu. Tutaj czekała ją kolejna niemiła niespodzianka. Gdzie jest moja biżuteria? Zastawiłam w Lombardzie. Jak to? Potrzebowałam kasy na twój okup. Moje rzeczy. Czyli swoje świecidełka zostawiłaś, a moje oddałaś, tak? Zostawiłam pamiątkę po twoim ojcu. Zdjęcie Marilyn Monroe też było pamiątką po tacie. Było bardzo dużo warte, odkupimy je. Czyli co? Sama się wykupiłam z rąk porywaczy, tak? Zrobiłam to dla ciebie, czy ty tego nie rozumiesz? Zgarnęłaś po nim wszystko. A teraz pozbawiłaś mnie jeszcze tych kilku pamiątek. Tylko kasa się dla ciebie liczy. Jak możesz? I co? Może jeszcze powiesz teraz, że zrobiłaś to dla mnie? A tego fagasa, przez którego zginął tata, też poderwałaś dla mnie? To było bardzo dawno, nie mówmy o tym. Tata zginął przez ciebie. Gdyby nie zastał cię wtedy w łóżku z kochankiem, nigdy nie wsiadłby do samochodu. Zabiłaś go, bo tylko kasa się dla ciebie liczy. Dobrze, drogie panie, może jednak uspokoimy się trochę i po prostu cieszmy się z tego, że wszystko dobrze się skończyło, dobrze? Nic się nie skończyło. Własna matka mnie okrada. Zastawiłam dla ciebie samochód. Udław się tym. Dobrze, ja rozumiem emocje. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Może po prostu sfinalizujemy naszą umowę, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak? Była okazja spróbować winka? A, była. Całkiem niezłe. A nie mówiłem. A pani jak smakowało? Nie próbowałam. Szkoda, ale dobra, będzie jeszcze okazja. W każdym razie, w czym możemy pomóc? A właśnie. Chciałbym odkupić swój destylator. Znowu zmienia pan profil? Raczej rozszerzam. Bo z wytłoczeń winogron można zrobić świetny zaczyn na grapę, a szkoda wyrzucać, jak można wykorzystać. Coś tak chaotycznie się pan zabiera do tego biznesu. Pierwsze koty za płoty, ale to się unormuje. Już panu przynoszę tego żelnia. No dobrze, ale tu jest tylko 20 000. Resztę pieniędzy dostanie pan później. Dobrze, zgadzam się na taki warunek, bo widzę, że mają panie trudny moment. Musimy ustalić termin spłaty drugiej raty. Dobrze, poproszę jakieś pokwitowanie. Najlepiej fakturę VAT. Nie mam bloczka ani pieczątek. Mogę pani wysłać rachunek mailem. Nie. Bez pokwitowania nie dostanie pan tych pieniędzy. Możemy napisać umowę ręcznie. Dobrze. Dzień dobry. Mamy wiadomość w sprawie zaginięcia pani córki. Była widziana na monitoringu, jak wysiada z samochodu. I prosilibyśmy o identyfikację. Ale moja córka jest już w domu, właśnie wróciła. Jak to? I nie dała nam pani znać? No wie pan, wróciła przed chwilą, ale dobrze się składa, bo jest tu pan detektyw, który pomógł mi ją uratować. A tak w ogóle, jak państwo już tu jesteście, chciałabym zgłosić zaginięcie dużej kwoty pieniędzy. Co to dokładnie znaczy? Zapłaciłam za okup. I pan jest tym detektywem. Tak, o co chodzi? Chcę zobaczyć legitymację. Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Aha, i zajmie się córką.
Matko Boska, co się tutaj dzieje? Jakby jeszcze było potrzeba winka, proszę dać znać. To pomyślimy, co się zrobi. Pan tak nie szarżuje z tym winem, bo to bez akcyzy jest. Znaczy to do sklepu odstawiam. Przecież to jest lepsze niż w sklepie. Do widzenia. Do widzenia. Skąd pani wytrzasnęła tego detektywa? Przyszedł do mnie do domu, pokazał legitymację i był taki chętny do pomocy. No i co, nie wzbudziło to pani żadnych podejrzeń? Wie pan, ja nie myślałam racjonalnie. Dobrze, że nie dałam mu tych pieniędzy. Jakich pieniędzy? 27 000. A pani co ma do powiedzenia? Nic. Przeżyłam koszmar u porywaczy, a teraz mam tutaj drugi. Koszmar? Bo jak wysiadała pani z auta, to na monitoringu widać, jakby wracała pani z udanej randki. Zawsze tak traktujecie ofiary porwań? Właścicielem samochodu, z którego pani wysiadała, był niejaki Bernard Linijkiewicz. Coś to pani mówi? A monitoring miejski uchwycił, jak jesteście w pobliżu jego domu. Zaraz, Bernard to chyba jest ten twój chłopak, prawda? Dawne czasy. Jakie dawne czasy. Ja widziałam go tutaj w zeszłym tygodniu. Coś mi się wydaje, że to nie było normalne porwanie. Zaraz, o czym pan mówi? Sfingowałaś to, prawda? Bzdura. Wygląda na to, że pani córka chciała panią oskubać z pieniędzy. Zaraz, Kamila, powiedz, że to jest nieprawda. To by cię najbardziej zabolało, co? To co? Fajrant? Hej! Dziewczyno! Tak się nie da pracować. Przecież nic ci nie robię. No właśnie o to chodzi. No cały dzień po prostu zachowujesz się jakoś dziwnie. Aura rozpaczy po prostu rozsnuwa się po całym Lombardzie. To się udziela, wiesz? Nie zwracaj na mnie uwagi. Benia, proszę cię, no chodź, pójdziemy na piwo pogadać. Nie mogę. Autobus mi ucieknie. Słuchaj, proszę cię, nie wykręcaj się. Ja znam twoją rozpiskę z socjalu, autobusów, więc chodźmy na piwo. Samo przyszło, samo pójdzie. Nie potrzebuję litości. Ale kto tu mówi o jakiejś litości? No ja po prostu chcę, żebyś się oderwała od tych zmartwień i spojrzała na rzeczy z dystansu, no. Ale nie ma żadnego ale, no. Chodź, idziemy. Musiałem reagować. Ta sytuacja stała się nie do zniesienia. Już wolałem zaczepki Beni niż jej wisielczy nastrój. Pozwala jej czytać w niewoli? A gdzie nakaz przeszukania? Nie masz prawa! Zostaw. Mnie prawa uczyć nie będziesz, mała. Co? Kręci cię to z boku? Zostaw. Widzę, że koleżanka dobrze się przygotowała do tego autoporwania. Nie masz żadnych dowodów. W tej torbie przekazywałam okup. Na pewno? Tak. Pakowałam je sama razem z tym detektywem. Taki z niego detektyw, jak ze mnie baletnica. Wie pan co, ja to sobie teraz zaczynam tak układać. Skąd on znał mój adres, skoro na ogłoszeniu był tylko numer telefonu? Jak mogłaś? A ty? Jak mogłaś? Zabrałaś mi wszystko, co miałam po ojcu. Zabrałam tylko to, co do mnie należało. Nigdy ci nie wybaczę jego śmierci. Zniszczyłaś mu życie, teraz zniszczyłaś moje, a wszystko dla kasy. Tak? I kto to mówi? No. I co, jesteśmy już w komplecie? Tak. Tego waszego Bernarda też już mamy. Przesłuchują go na komendzie. Siadaj tu. Tak ci się śpieszy do aresztu? Na
Następnego dnia aspirant Marcin Dolny pojawił się w kawiarni, by spotkać się z blondynką, która była jego informatorką. Cześć. Cześć, wielkoludzie. Przerwij na chwilę to dreptanie, bo chcę pogadać. A o czym? Widziałaś kogoś od szprycy? A co będę miała w zamian? Klapsa, jak zasłużysz. Lubisz być niegrzeczny? Nie wkurzaj mnie. Okej. Był tu taki facet z ciarami, nawet na policzku miał tatuaż. Posiedział, wypił kawę i odjechał czarnym Mustangiem. Przez telefon gadał z kimś o ryżym. Coś jeszcze? Była jakaś grubaska i wypytywała o ciebie. Co chciała? Nie wiem, spowiłam ją. Halo? Co? Już jadę. Dobra, oczy już otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś kolejny zastaw? Nie, tym razem wykupuję. W pierwszej kolejności samochód, a później całą resztę pakujemy do niego. Czyli los się odwrócił. Całe szczęście. No wie pan, do szczęścia to mi jeszcze troszkę daleko. Ale pieniądze z okupu udało się odzyskać. A przed oszustem w sumie obroniła się pani sama. Przepraszam, z okupu? Nic pani nie mówiła. Bałam się. Bardzo się bałam. Coś pani wspominała o córce, ale... No właśnie córka próbowała oszukać i okraść własną matkę. Jak to? Razem ze swoim chłopakiem i jeszcze jednym oszustem. Sfingowali porwanie. I żądali okupu. I to wszystko pani córka wymyśliła? No tak, ale wie pan co, nie chciałabym już o tym mówić. Oczywiście. Możemy sfinalizować transakcję? Tak. No liczę, że w tych okolicznościach odstąpimy od prowizji. Wie pani co, no... to jest spory zastaw, więc decyzję tutaj znowu będzie musiał podjąć szef. On tutaj będzie za chwilę, a tymczasem zapraszam do biura. Szef nie zgodził się na zwrot zastawu bez prowizji. Zresztą to były duże kwoty, a my nie możemy ciągle rezygnować z zysku. Poza tym Lombard działał zgodnie z prawem. Wszyscy są w biurze. Szef też. Wiem, ale poradzą sobie beze mnie. To po co przyjechałeś? Do ciebie pogadać. Jestem zajęta, pracuję. Wiem, że byłaś w knajpie u blondyny. A co, poskarżyła się? Czy jednak boi się konkurencji? Nie jesteś żadną konkurencją. No tak, przynajmniej jesteś szczery. To znaczy, jesteś bezkonkurencyjna. Ona nic dla mnie nie znaczy. Przestań mnie bajerować, kłamczuchu. Benia, to są moje sprawy zawodowe. Zawodowe? Wyglądały dość prywatnie. Nie mogę ci nic powiedzieć, no ale nic mnie z tą kobietą nie łączy. To po co mi się tłumaczysz? Bo chcę. Proszę. Czekolada? Dla mnie? Co, wolisz kwiaty? Nie wysilaj się. W następnym odcinku klientka znajduje w Lombardzie pamiątkę po dawnym znajomym. Co się stało? Widzi pan ten napis? Mon chéri. To po francusku. To znaczy kochanie. Takie pióro podawałam przed laty bliskiemu mojemu sercu mężczyźnie. To znaczy, że wrócił. Policjanci przesłuchują Ryżego w sprawie zniknięcia Patrycji. Z psami nie gadam. Nawet o swojej ukochanej panience? Wyjdę stąd, to jeszcze ze mną zatańczy. Wiem, że ona mnie tu wieba. I co, teraz się mścisz? Żona pozbywa się cennej kolekcji modeli swojego niewiernego męża. Mój mąż mnie zostawił z synem i tyle nam po nim zostało. To nie lepiej to zostawić dziecku. No na pewno syn będzie miał z tego więcej pociechy niż pani pieniędzy. Jemu jest potrzebny ojciec. Samochodziki go nie zastąpią. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.